Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial. Pokażę w nim, jak w łatwy sposób można oblać wybrany obiekt tekstem z udziałem Photoshopa. Tutaj jest taki przykład, widzimy żyrafę i tę żyrafę ja oblałam tekstem na pewną odległość i zrobiłam to z udziałem Photoshopa. Ja teraz to wykasuję i pokażę, jak osiągnęłam taki efekt. A więc powołuję ramkę tekstową, spod prawego przycisku myszki wlewam tekst zastępczy i umieszczam tutaj wybrany obiekt. Ja chciałabym oblać mój tekst jedynie wokół kształtu żyrafy, nie wokół całego zdjęcia. Więc by wydzielić żyrafę z tła, posłużę się Photoshopem. By dojść do Photoshopa, można użyć dwóch metod. Spod prawego przycisku myszki mogę wybrać edycję za pomocą Photoshopa, albo klikam na zdjęcie i z klawiszem Alt klikam dwukrotnie w zdjęcie. Wtedy Photoshop się otwiera już z tym zdjęciem. I mamy tutaj w Photoshopie bardzo przyjazną funkcję zaznaczania. Wybieram Select i wybieram Subject, czyli mój przedmiot, który widnieje na zdjęciu, główny obiekt. Wtedy on zaznacza się niezwykle dokładnie. Wystarczy, że ja skopiuję warstwę i na tej skopiowanej warstwie wyznaczam maskę warstwy. Wyłączam i moja żyrafa już jest pięknie wydzielona z tła. Zapisuję mój cały obraz jako obraz PSD. Podpiszemy żyrafa. Wybieramy rozszerzenie Photoshop. Zapisujemy. Przechodzimy do InDesigna i tutaj ja za pomocą polecenia Ctrl+D, Command D na Macu, umieszczam moją żyrafę z Photoshopa. Teraz z prawego przycisku myszki wybieram Object Layer Options, czyli opcję warstw obiektu. Klikam i widzę, że InDesign pokazuje mi, że mój obiekt, czyli moje zdjęcie, ma dwie warstwy. Ja wyłączam widoczność mojej warstwy background, która jest w Photoshopie, to jest ta warstwa, i zostaje tylko background copy. Ja nie podpisałam. Oczywiście tę warstwę można podpisać według uznania. Można tutaj napisać maska, można napisać żyrafa do wyboru i wyłączywszy właśnie background, mam samą wydzieloną żyrafę, klikam OK. I teraz mogę tę żyrafę ustawić na przykład do prawej strony kolumny i wybieramy oblewanie tekstem. Wybieramy ikonkę oblewania wokół kształtu i z opcji konturów wybieramy Select Subject, czyli by zaznaczył nasz przedmiot główny. I teraz, żeby ładnie oblał tekst moją żyrafę, zaznaczam wszystko i wybieram skrót Ctrl+Shift+J. Wtedy bardzo ładnie dopasuje się tekst do kształtu żyrafy. Ale dodatkowo widzę, że jest tekst niezwykle zażółcony. Mimo że jest to tekst zastępczy, to też go uporządkujemy. Ja zaznaczę żyrafę i wybiorę oblewanie 2 mm. Przesunę moją żyrafę w prawą stronę i mogę wybrać jedynie lewostronne oblewanie tekstem. Poprawiły się odległości międzywyrazowe, ale jeszcze dla higieny naszego ćwiczenia powołujemy panel Justowanie i wybierzemy tutaj inne ustawienia odległości międzywyrazowych, czyli -2,2, 98, 102. I moje odległości są uporządkowane, a żyrafa została bardzo ładnie oblana tekstem.
W ten sposób możemy przeprowadzać oblewanie tekstem różnych obiektów, niekoniecznie obiektów prostokątnych wyłącznie, czy kolistych, czy trójkątnych, czyli foremnych, a również takich wybranych obiektów ze zdjęć. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.